Rzadko zakłada się, że osoby w wieku senioralnym mogą być zainteresowane najnowocześniejszymi technologiami cyfrowymi. Dodatkowo często seniorzy sami o sobie myślą poprzez pryzmat narzucanych im stereotypów. Nestor 2.0 jest to prospołeczna inicjatywa badawczo-projektowa, której głównym założeniem było stworzenie serii infografik dla seniorów, informujących ich o najnowszych technologiach cyfrowych, takich jak na przykład druk 3D, rzeczywistość rozszerzona, rzeczywistość wirtualna, sztuczna inteligencja i wiele innych. Problem starzenia się społeczeństw jest jednym z głównych wyzwań cywilizacyjnych. W naszym społeczeństwie ciągle pojawia się stereotypowy obraz osoby starszej jako wykluczonej cyfrowo, nieaktywnej, głównie skupionej na swoich problemach zdrowotnych. Natomiast coraz to częstszym kierunkiem wynikającym z wielu badań jest to, że osoby starsze przy zetknięciu z najnowocześniejszymi technologiami cyfrowymi często znajdują dla nich zastosowanie. Dzięki współpracy z XR Lab Piatk miałem bardzo fajne zaplecze badawcze, w ramach którego miałem dostęp do grup testowych seniorów, z którymi mogłem weryfikować różne komponenty graficzne, które chciałem docelowo zastosować w stworzonych infografikach. Badałem m.in. takie kwestie jak percepcja koloru, czytelność krojów pisma, jakiego rodzaju formy graficzne, ilustracyjne i piktograficzne są najbardziej przyjazne dla moich odbiorców. Przy pomiarze eye tracking próbowałem określić, jakie rodzaje kompozycji infograficznych są też w jakiś sposób najlepiej przyswajane i najprzyjaźniejsze dla wzroku osób starszych. Na podstawie wyników zebranych badań doszedłem do wniosku, że seniorzy dobrze radzą sobie z uproszczonymi formami graficznymi, pod warunkiem, że nie są one poddane zbyt mocnej syntezie. Dlatego zaproponowałem rodzaj ilustracji piktograficznej, która bazuje na pewnej geometryzacji i uproszczeniu, ale jednak ilość detalu jest odpowiednio wyważona, żeby nie były też zarazem zbyt abstrakcyjne, zbyt surowe w swojej formie. Moje infografiki są trochę inspirowane twórczością Zbigniewa Lengrena i jego cyklem historii komiksowych o profesorze Filutku. Zastosowanie prostych rozwiązań humorystycznych uważam, że w jakiś sposób przyczynia się do obniżenia poziomu stresu odbiorców, którzy muszą zapoznać się z nie do końca znajomymi dla nich zagadnieniami. Dodatkowo humor pozwala nam na zachowanie zdrowego dystansu w stosunku do siebie, rzeczywistości i komunikatu, z którym się stykamy. Tak naprawdę w dobie cyfrowego świata, który tak szybko się zmienia, my wszyscy prędzej czy później możemy mieć problem z nadążaniem za tymi zmianami i moim zdaniem bardzo ważne jest to, żebyśmy też mieli jakieś wsparcie ze strony osób, inicjatyw bądź narzędzi, które będą nas starały się wesprzeć w tym nadążaniu za zmieniającym się światem, który coraz to bardziej staje się światem cyfrowym. Bardzo cieszę się, że ten projekt udało się zrealizować w ramach doktoratu realizowanego w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Ponieważ jestem z tą uczelnią związany, jestem jej absolwentem, wykładowcą, no a w tej chwili świeżo upieczonym doktorem.